Czy naprawdę utrzymanie asparagusów przy życiu jest takie ciężkie? Dostałam kiedyś taki okaz. I co takiego zrobiłam, że teraz wygląda tak? Jak go uratowałam? Mam obecnie 3 asparagusy w domu. Ten jest najnowszy i proszę, jakie już badyle puścił. Tu jest trochę liści do wycięcia, do oczyszczenia. Ja nie wiem, czy tu przędziorek czasem się nie pojawił. Przyjrzymy się bliżej. W początkach ich uprawy trochę liści żółkło, zasychało. Obsypywało się na ziemię. A dlaczego tak się działo? Teraz nie mam z tym większego problemu, dlatego w tym filmie podpowiem Ci, co jest tak naprawdę najważniejsze w uprawie, pielęgnacji tych roślin w naszych domach. Podpowiem Ci, jak podlewać, przesadzać, przycinać, rozmnażać. Wspomnę oczywiście o tym, co się stało, że z tej strony wygląda w taki sposób, a w tej części jest tak rozrośnięty. Miłego oglądania. I będę wdzięczna za posadzenie kciuka w górę pod filmem, jeżeli uznasz, że był dla Ciebie przydatny. Możesz też film udostępnić, podzielić się nim ze znajomymi. Stanowisko widne, jasne, rozproszone światło. Co to znaczy? Niektórzy określają jako odległość około pół metra do metra od wschodniego i zachodniego okna i 1,5 metra od południowego okna. Generalnie powinno się zwracać uwagę na to, czy jak roślinę ustawimy, to czy z jej pozycji widzimy niebo. Jeżeli mamy tylko północny parapet, to stawiamy w świetle okna. Powinna żyć, powinna dać sobie radę, ale będzie rosła wolniej. Nie kaprysi, gdy ją przestawiamy z miejsca na miejsce. Warto ją też ustawiać w takim miejscu, gdzie nie będziemy się o nią ocierali. My, dzieci, zwierzęta, czy nie będzie się ocierała o ściany, bo ich listki są bardzo wrażliwe na dotyk. W ogóle lepiej tej rośliny nie dotykać za często, zwłaszcza gdy się rozwijają nowe, no bo bardzo łatwo jest o uszkodzenia mechaniczne. To jest wschodnie okno i już teraz widać, że pojawia się sporo słońca, więc jakbym postawiła asparagusa w tym miejscu, no to by go mocno wysuszyło w czasie lata, ale gdybym już go umiejscowiła około metra od okna, na przykład w tym miejscu, byłoby dla niego dobrze. Też po przeciwnej stronie, gdzie na niego padałyby promienie wschodzącego słońca. Ewentualnie bliżej okna dobrym miejscem byłoby umiejscowienie go wyżej, gdzie tylko dolne jego fragmenty smagałoby słońce. W ogóle fajnie to wygląda, bo mamy duże, dorodne liście i kontrastujące, cieniutkie, delikatne gałązki, takie wypełniające przestrzeń. Widna łazienka z oknem na wschód, zachód. Jeżeli południowe mamy okno i szyba jest zaklejona taką folią, która ogranicza widoczność, to też możemy ustawić roślinę w takim miejscu. Natomiast południowy, normalny taki parapet w salonie, to będzie dla niej zdecydowanie za dużo światła, no bo widzimy, że jest delikatna, ma cieniutkie listki, słońce ją po prostu będzie wysuszało, niszczyło. Zachodni parapet to też zdecydowanie zawidne dla niej miejsce, zwłaszcza latem, gdy jest gorąco, suche powietrze i jeszcze jak zachodzi słońce, to dodatkowo rośliny nam wysusza. Najlepiej to mi się małymi nożyczkami przycina. Takie sobie kiedyś kupiłam do bonsai i niestety gdzieś się zapodziałam. Warto roślinę regularnie przycinać, oczyszczać. Dolne gałązki mogą zasychać po prostu ze starości, albo dlatego, że nie dociera do nich światło. I jak mają żyć, jak nie mają światła? Albo od ciężaru rośliny potrafią nam się tutaj łamać. Może też zasychać z innych powodów, ale o tym za chwilę. Jak widzę, że coś jest suchego, żółtego, to patrzę, czy coś jest suchego przy podstawie rośliny, żeby tutaj nie dotykać, nie uszkadzać i później delikatnie wyciągam. Jeżeli gałązki żółkną, widzimy, że są takie już suchawe, trochę się obsypały, to nie ma sensu ich trzymać, też je warto przyciąć. No też staramy się tak rośliny nie dotykać za bardzo. Możemy wyciąć fragment. Nie musimy wycinać całej gałązki. Najgorzej, że ta roślina jak przyschnie, to ona się sama nie oczyszcza. Trzeba wyciąć. Jeżeli zdarzy nam się taka sytuacja, że wytworzy kilka gałązek takich pojedynczych, długich, to normalnie ścinamy, łapiemy i skracamy na taką długość, jak nam odpowiada. Była sucha końcówka, a już tutaj mi się zaczęło rozgałęziać. Jeżeli mamy kilka pojedynczych gałązek, to warto je skracać o 1/3, a nawet o połowę i tym roślinę zmusimy do tego, żeby się rozgałęziała i też wytwarzała więcej gałązek prosto z ziemi. Wiem, że czasami szkoda nam jest przyciąć, szkoda tracić na długości rośliny, ale to w perspektywie czasu spowoduje, że ona będzie wyglądała lepiej, będzie nas bardziej cieszyło. Twierdzi się, że asparagusy są wrażliwe na niską wilgotność powietrza i to nie jest też tak do końca prawda, to zależy niska wilgotność jaka jest
U mnie tutaj na górze była w ciągu zimy około 30-40%. Jemu się nic nie działo, natomiast filodendrony miały trudności z rozwinięciem liści. Niektórzy polecają, żeby roślinę zraszać. Ja wielką fanką zraszania roślin nie jestem. To może być z tego więcej szkód niż pożytku, ale raz na jakiś czas, zwłaszcza rano, czystym opryskiwaczem, dobrze przepłukanym, delikatną mgiełką, wodą miękką, przefiltrowaną. Raz na jakiś czas nic się nie stanie. Są to naprawdę wdzięczne rośliny. Ja je bardzo polubiłam. Mam 3. Czy jakieś jeszcze się pojawi w kolekcji? Nie wiem. Myślę, że 3 mi zostaną. I też myślę, że za jakiś czas ich się pozbędę. Może zostawię sobie jednego, odmianę, która będzie najbardziej wytrzymała. Rozmnażamy asparagusy przez podział rośliny. Podczas przesadzania, gdy wyciągniemy z ziemi, oczyścimy korzenie, to wtedy rośliny rozrywamy na pół, na 3-4 sadzonki. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby każdy oderwany, odcięty fragment miał bardzo dużo korzeni. I gdy rośliny rozdzielamy, to staramy się robić to w taki sposób, żeby nie porozrywać korzeni, żeby miały ich jak najwięcej. Zwracamy uwagę na wielkość doniczki, żeby małej sadzonki nie wsadzić do większej doniczki, w której rosła wcześniej, bo będzie zdecydowanie za dużo dla niej podłoża. Fragmenty gałązek zasychają najczęściej przez to, że je dotykamy, ocieramy się o nie od suchego, palącego słońca, od suchego powietrza i też bardzo często zasychają od nieprawidłowego podlewania, ale ten temat rozwinę za chwilę. No i mogą się, zwłaszcza na tych odmianach o większych liściach, pojawić choroby i różne szkodniki, na przykład przędziorki czy mszyce. U odmian o większych listkach ich końcówki mogą również zasychać od jakości wody, którą podlewamy. Najwięcej z nimi problemów pojawia się, gdy nieodpowiednio je podlewamy i stoją w za ciemnym stanowisku. Najlepiej sięgać po wodę przefiltrowaną, deszczówka byłaby idealna, czy wodę taką po gotowaniu, która nam zostaje po gotowaniu na herbatę czy kawę, zlewamy sobie do czegoś, do naczynka i mamy właśnie do podlewania asparagusów, paproci, zielistek, trzykrotek i innych roślin, kalatei, czyli roślin, które są wrażliwe na jakość wody. Oczywiście jak ostygnie, bo muszę to powiedzieć, że zdarzyło się kilka takich przypadków, że ktoś podlał gorącą wodą z czajnika. No. I później ludzie mają pretensje. Więc czasami ja muszę o takich niby rzeczach oczywistych mówić, no ale niektórzy nie łapią. Są to rośliny, które nie lubią całkowitego przesuszenia podłoża. Przyjmuje się, że podlewamy je, gdy ziemia z wierzchu na centymetr, 2 przeschnie, ale jeszcze w głębi doniczki jest wyczuwalna wilgoć. Roślin lepiej nie podlewać w podstawkę, tylko z góry powoli, żeby przez całe podłoże dopłynęła do korzeni świeża, natleniona woda. Wspominam o podlewaniu, to pora o nawożeniu. Troszeczkę się bałam je nawozić przez to, że wrażliwe są na jakość wody, na substancje zawarte w wodzie. Dlatego byłam ostrożna z nawożeniem i zaczęłam nawozić nawozem do paproci albo sobie nawóz uniwersalny rozcieńczam do 1/4 dawki. Jest efekt nawożenia. Tutaj nie była nawożona, miała chyba raz dany nawóz. Ponieważ podlewam je dosyć często, to powinnam też dawać częściej nawóz, więc teraz zwiększę dawkę. Dzisiaj muszę je podlać, więc dostaną 1/4 dawki i będę się starała pilnować nawożenia, żeby im dawać tak co drugie, trzecie podlewanie. Więc dzisiaj dostaną dawkę i później będę to pilnowała. Przesadzanie. Rosną w miarę szybko, więc możemy je przesadzać co roku, co 2 lata. Gdy wyciągniemy z doniczki, to warto delikatnie w miarę korzenie rozplątywać. Ja to robię drewnianym patyczkiem, wbijam w bryłę, ruszam nim w różne strony. Łatwiej mi odchodzi podłoże i jak przygotujemy fajną mieszankę, bogatą w takie rozluźniacze, to przy kolejnym przesadzaniu podłoże łatwiej będzie odchodziło od korzeni. Jeżeli przesadzamy nową roślinę i mamy podłoże torfowe, śmiało możemy wypłukać podłoże z korzeni. Jak przynosimy w podłoże wilgotne, lekko mokre, to roślinę warto podlać dopiero na następny dzień, żeby po prostu miała czas na to, żeby ewentualne ranki, które powstały na korzeniach, mogły przyschnąć. Tego mogłabym przesadzać, ale w sumie jest jeszcze trochę miejsca. Zauważyłam, że tutaj u góry zaczęło się więcej korzeni pojawiać, więc z przesadzaniem się wstrzymam do połowy lata. Ale przez to, że podłoża niewiele, to będę musiała go podlewać częściej. Jeżeli wiemy, że roślina
lubi wilgoć, to często sięgamy po ciężkie podłoża torfowe, które chłoną dużo wilgoci, żeby roślin po prostu za często nie podlewać, żeby nam za bardzo nie przesychały. Jak przesadzamy rośliny, które lubią wilgoć w podłożu, często sięgamy po podłoża torfowe albo takie kompostowe, które chłoną wilgoć na dłużej, wolniej przesychają, żeby roślin po prostu częściej nie podlewać, ale tutaj często popełniamy taki błąd, że nie dodajemy komponentów, które zapewniają szybkie odprowadzenie wody i doprowadzenie powietrza do korzeni. Bo niestety, przez to, że często je podlewamy i podłoże jest wilgotne, może się pojawiać pleśń, ziemiórki, skoczogonki, ale przede wszystkim właśnie korzenie nie oddychają i pojawiają się przez to choroby korzeni, a w takie korzenie bardzo łatwo wdają się różne choroby. I przez źle dobrane podłoże też często pojawiają się choroby na liściach, bo większość chorób tak naprawdę pochodzi z podłoża. Dlatego ja sobie opracowałam mieszankę, która mi się sprawdza idealnie. Co prawda rośliny muszę podlewać w miarę często, kilka razy w tygodniu, 2-3, ale to zależy jaka jest pora roku, jaka jest temperatura i wilgotność powietrza, bo to wpływa na tempo przesychania podłoża. I jak szykuję podłoże, to się upewniam, że jak ścisnę w dłoni już gotowy miks, to jak otworzę dłoń, to ono rozpada mi się w dłoni. Nie muszę go nawet dotykać. To zapewnia, że woda szybko przepływa. Komponenty są, które chłoną wilgoć i powoli oddają do całej mieszanki, ale też są komponenty, które zapewniają dostęp powietrza do korzeni. Widać sznurki, tak? Uprawiam je na sznurkach, bo to zdecydowanie ułatwia mi podlewanie, pielęgnację i dokładnie ten sposób omawiałam w tym filmie, jak to zrobić krok po kroku. A tymczasem niech się zieleni. Do następnego. Pozdrawiam!